Cześć! Chcesz zagrać na handpanie coś, co od razu brzmi pięknie, relaksująco i muzycznie? Nawet jeśli dopiero zaczynasz? Jesteś w dobrym miejscu. W tej lekcji pokażę Ci najprostszy schemat uderzeń, od którego możesz zacząć już dziś. Serio, prościej się nie da, a mimo to będzie brzmiało świetnie na każdym handpanie. Nie będziemy kombinować, nie będziemy skakać po wielu polach dźwiękowych. Dziś skupimy się na prostym schemacie. Co najlepsze, ten schemat działa na każdej skali, na każdym handpanie. Jeśli masz dekurt, super, bo na takim handpanie dziś się uczymy. Jeśli inną skalę, też świetnie. Wystarczy, że znajdziesz dźwięki, które będą pasowały do tych uderzeń. Za chwilę zobaczysz, że wystarczy kilka minut i możesz zacząć grać swój pierwszy utwór. To co? Złap swojego handpana, usiądź wygodnie i zaczynamy. Ustaw handpana tak, aby pole numer 1 było naprzeciwko Twojego brzucha. Zaczynamy od dźwięków, których będziemy używać w schemacie podstawowym. Ding 1, 4, ding 2, 4. I tyle. Samo to brzmi już prosto, prawda? Uderzamy prawą ręką w ding, lewą 1, prawą 4 i lewą ponownie 1. Lewa ręka ma bardzo proste zadanie. Cały czas uderza w jedynkę. Prawa ręka porusza nam się między dingiem a 4. W związku z tym, że gramy cały czas na zmianę rękami, czyli raz gra ręka prawa, raz lewa, to tworzy nam się z tego od razu przyjemna melodia, a używamy tylko 3 dźwięków. Zagrajmy. Ding 1, 4, 1. Ding 1, 4, 1. Ding 1, 4, 1. Ding 1, 4, 1. Te uderzenia ding 1, 4, 1 powtarzamy 4 razy, czyli w sumie wykonujemy 16 uderzeń. 4 razy 4, 16. I przechodzimy do drugiej części, w której zmieniamy tylko lewą rękę. Teraz gramy dwójkę zamiast jedynki. I też powtarzamy 4 razy, czyli 16 dźwięków. Sprawdźmy. Ding 2, 4, 2. Ding 2, 4, 2. Ding 2, 4, 2. Ding 2, 4, 2. Bez liczenia. Zagrajmy całość kilka razy. Zaczynamy. Ding 1, 4, 1. 4 razy. I przechodzimy na dwójkę. Dwójka. Jedynka. Kiedy to opanujecie, możecie pobawić się tempem gry z głośnością. Jest to naprawdę fajny schemat, aby przećwiczyć ten aspekt gry na handpanie, czyli nadawanie melodii charakteru poprzez przyspieszanie bądź zwalnianie, czy też mocniejsze lub delikatniejsze uderzenia. No dobrze, skoro znamy schemat podstawowy, to teraz pora na jego rozbudowę. Zacznijmy od czegoś delikatnego, jednej drobnej zmiany, która stopniowo wprowadzi w nowe doznania. Zmieńmy 15 dźwięk. Teraz już wiecie, czemu wcześniej mówiłem o 16 dźwiękach. 15 dźwięk to tak naprawdę trzeci dźwięk w czwartym powtórzeniu schematu podstawowego. Tak więc w
czwartym powtórzeniu nie gramy pola dźwiękowego numer 4, tylko zmienimy je na szóstkę. Dużo tych cyfr i liczb, ale wszystko stanie się jasne, jak tylko zagramy. Pierwsze powtórzenie, drugie, trzecie i czwarte. Pierwsze, drugie, trzecie i czwarte. Pierwsze, drugie, trzecie i czwarte. Pierwsze, drugie, trzecie i czwarte. W czwartym powtórzeniu zmieniamy czwórkę na szóstkę. Super. W kolejnej części Twojego utworu ten, niech będzie 15 dźwięk, możesz zamienić na inne pole dźwiękowe. Na przykład przećwicz to z polem numer 7. I myślę, że możesz tu napotkać na pewien problem z przestawieniem się naszego mózgu, tak jakby połapaniu się w sytuacji, w której jedna z rąk nagle zmienia stronę handpana na drugą, kiedy wcześniej graliśmy cały czas po jednej stronie. Warto to ćwiczyć i celowo wybierać inne nuty, te po drugiej stronie handpana, aby w przyszłości było łatwiej i bardziej swobodnie. Możemy to zagrać razem. Drugie powtórzenie, trzecie, czwarte. Pierwsze powtórzenie, drugie, trzecie, czwarte. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. Spróbujcie z innymi nutami. Okej, lecimy dalej. Tak naprawdę możesz w każdym trzecim uderzeniu schematu podstawowego używać innych dźwięków, czy też je powtarzać. Możliwości i wariantów jest całe mnóstwo. Ja zagram tylko fragment, pokazując możliwości, a ty pobaw się tym już sama, sam, po zatrzymaniu tego nagrania. Jeszcze bonus na koniec, który wprowadzi do Twojego utworu taką świeżość, urozmaicenie. Mianowicie, wróćmy do naszego schematu podstawowego, gdzie gramy ding 1, 4, 1 i ding 2, 4, 2. Pamiętasz, jak mówiłem o tych 16 dźwiękach? Teraz użyję ponownie takich liczb. Ostatnie 4 dźwięki, czyli dźwięk numer 13, 14, 15 i 16, zagramy zupełnie inaczej, ale równie prosto. Gramy 3 razy nasz schemat podstawowy, a tą czwartą pętlę zastępujemy uderzeniami po skali. Spójrzcie. Pierwsze powtórzenie, drugie, trzecie, pierwsze, drugie, trzecie, pierwsze,
drugie, trzecie. Pierwsze, drugie, trzecie. Pierwsze, drugie, trzecie. Pierwsze, drugie, trzecie. Pierwsze, drugie, trzecie. Pierwsze, drugie, trzecie. Możesz również nie grać po skali. Możesz na przykład czterokrotnie uderzyć to samo pole dźwiękowe. Albo dwukrotnie i pójść wyżej lub niżej. Sprawdźcie to. Czyż handpan nie jest cudownym instrumentem? Czy istnieje drugi taki instrument, na którym po kilku minutach nauki możesz tworzyć tak piękne melodie? Jeśli znasz taki, daj proszę znać w komentarzu. I to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że teraz już wiesz, jak niewiele potrzeba, żeby handpan już od pierwszych minut brzmiał pięknie. Ten prosty schemat to idealny pierwszy krok, żeby oswoić ręce, poczuć instrument, zbudować pierwszy rytm, który potem możesz rozwijać w coraz bardziej złożone melodie. Nie śpiesz się, powtarzaj powoli, aż dźwięki zaczną płynąć naturalnie, a gdy opanujesz ten podstawowy ruch, możesz eksperymentować, zmieniać pola dźwiękowe, tworzyć własne, unikalne kompozycje. Starałem się przekazać, jak wiele jest możliwości, jeśli chodzi o własne tworzenie unikalnych kompozycji. Masz pytania lub chcesz podzielić się swoimi efektami? Napisz w komentarzu. Zawsze chętnie pomagam. Daj proszę znać, czy skorzystałeś z tej lekcji, czy wziąłeś coś z tego dla siebie. Jeśli chcesz więcej prostych lekcji dla początkujących, czy też inspirujących melodii do ćwiczeń, zasubskrybuj kanał, kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Dzięki za wspólne granie. Do usłyszenia w następnym filmie.